Ponad 2,5 miliona Polaków według Głównego Urzędu Statystycznego przebywało pod koniec 2016 roku na emigracji. Głównym powodem, dla którego Polacy decydują się na emigrację, są wyższe zarobki za granicą. Niecałe 3200 zł na rękę to średnie miesięczne wynagrodzenie w Polsce w sektorze średnich i dużych firm. Prawie 13 700 zł w przeliczeniu na złotówki wynosi średnie wynagrodzenie w Wielkiej Brytanii, a prawie 15 900 zł w Norwegii. Na zachodzie i północy Europy zarobki są zdecydowanie wyższe, ale wyższe są też koszty życia. Prawie 5700 zł trzeba zapłacić za wynajem kawalerki w Londynie poza centralnymi dzielnicami. W Warszawie 3 razy mniej. W Norwegii za zestaw Big Maca zapłacimy 52 zł. W Polsce za tą kwotę możemy kupić ponad 3 takie zestawy. W takim razie, czy faktycznie opłacalny jest wyjazd za granicę do pracy? Jak wypada Polska w porównaniu płac na poszczególnych stanowiskach i pod względem kosztów życia na tle Europy? Pomimo rekordowo niskiego bezrobocia i stale rosnących płac, coraz większa ilość Polaków decyduje się wyjechać do pracy za granicę, a w kraju zaczyna brakować rąk do pracy. Od 2004 roku, czyli od wejścia naszego kraju do Unii Europejskiej, liczba polskich emigrantów wzrosła o ponad 1,5 miliona. Ze względu na swobodny dostęp do rynku pracy, Polacy emigrują głównie do krajów należących do Unii. 12% Polaków wybiera kraje spoza Europy. Według danych GUS najwięcej Polaków przebywających za granicą powyżej 3 miesięcy mieszka obecnie w Wielkiej Brytanii. Jest to 788 tysięcy. Na drugim miejscu są Niemcy, 687 tysięcy, następnie Holandia i Irlandia. Poza krajami należącymi do Unii najwięcej Polaków mieszka w Norwegii, 85 tysięcy. A na Islandii, chociaż żyje jedynie 12 tysięcy Polaków, są tam oni największą mniejszością narodową. Główny Urząd Statystyczny podkreśla, że zebrane dane mają charakter szacunkowy i wskazują głównie trend. Jak się okazuje, Polaków pracujących za granicą może być znacznie więcej. W samej tylko Wielkiej Brytanii naszych rodaków może być ponad 1 milion. Panie Sasza, jedziemy na lotnisko. Dawaj! Rozważając wyjazd za granicę, zastanawiamy się przede wszystkim, na jakie zarobki możemy liczyć. Płaca minimalna to poziom, od którego możesz budować swoje oczekiwania zarobkowe. W naszych analizach skupimy się na kierunkach i na państwach, do których najbardziej opłaca się wyjechać. Spośród państw, które posiadają regulacje dotyczące wynagrodzenia minimalnego, na najwyższą miesięczną płacę minimalną mogą liczyć pracujący w Irlandii, ponad 6300 na rękę. Następnie Holandii i Francji. Niższa niż w Polsce, czyli mniejsza niż 1459 zł płaca minimalna netto jest m.in. na Węgrzech i Litwie. Poza płacą minimalną warto także spojrzeć na średnie wynagrodzenie netto w gospodarce. Ze względu na różną wysokość kwot wolnych od podatku w poszczególnych krajach, na zarobki należy spojrzeć w ujęciu rocznym. Wśród krajów, do których wyjeżdża do pracy najwięcej Polaków, najwyższe średnie roczne zarobki netto są w Norwegii. Ponad 190 tysięcy złotych, czyli niecałe 15 900 miesięcznie. Na kolejnym miejscu jest Wielka Brytania, około 165 tysięcy złotych rocznie, co w przeliczeniu na miesiąc wynosi ponad 13 700. Trzecia pod względem wielkości średnich zarobków jest Holandia. Według danych NBP Polacy na emigracji najczęściej pracują w przemyśle, gastronomii, budownictwie i handlu. Spójrzmy zatem na zarobki na stanowiskach w stolicach państw, do których Polacy wyjeżdżają najczęściej. Budowlańcy na najwyższe zarobki mogą liczyć w stolicach Norwegii i Irlandii. Ponad 12 tysięcy złotych miesięcznie na rękę. Osoby pracujące w produkcji oraz ekspedienci najwięcej zarobią w Dublinie i Amsterdamie. Barmani w Dublinie i w Londynie. Osoby z wyższym wykształceniem pracujące na stanowisku junior accountanta najwyższą wypłatę dostaną w Oslo oraz Londynie. A teraz porównajmy koszty życia w największych europejskich miastach i zobaczmy, czy po ich odjęciu od wynagrodzenia na poszczególnych stanowiskach więcej pieniędzy zostanie nam w kraju czy za granicą. Porównując koszty życia, przyjęliśmy model, w którym wynajmujemy pokój w 3-pokojowym mieszkaniu poza centrum miasta. Nie mamy samochodu, korzystamy z komunikacji miejskiej, jemy głównie w domu, 2 razy w miesiącu wychodzimy do kina lub na piwo ze znajomymi. Na życie w wybranym modelu w Warszawie będziemy potrzebowali około 2300 zł miesięcznie. W
Wśród analizowanych zagranicznych miast w tym modelu najtańszy jest Berlin, najdroższy zaś Londyn i Oslo. Pracownicy budowlani najwięcej mogą zaoszczędzić lub pozwolić sobie na wyższy standard życia w Norwegii, Irlandii i Holandii. Pracownikom produkcyjnym i ekspedientom najwięcej z wypłaty po odjęciu kosztów życia zostanie w Dublinie, barmanom w Brukseli, a pracującym na stanowisku junior ekanta w Oslo. Zarobki za granicą są zdecydowanie wyższe niż w Polsce, ale wyjeżdżając do pracy należy pamiętać o tym, że emigranci bardzo często wykonują pracę poniżej swoich kwalifikacji. Do tego tęsknota za rodziną i znajomymi oraz trudności w przyzwyczajeniu się do nowego środowiska. A wy wolelibyście pracować na obczyźnie, czy jednak zostać w kraju? Dajcie znać w komentarzach i widzimy się niedługo. Subskrybuj dla pieniędzy i kliknij w dzwonek, żeby nie przegapić kolejnego filmu. Zapraszam do współpracy komercyjnej na współpraca@abstra.tv.